Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak można w bardzo tani sposób zbudować sobie instalację fotowoltaiczną i korzystać z dobrodziejstwa darmowego prądu. Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. No słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali troszeczkę o tanich instalacjach fotowoltaicznych. Jestem w tej chwili u siebie na ogródku i zobaczcie, jakie mam nasłonecznienie na panele. Tam muszę trochę je poczyścić. No a tutaj niestety z tym cieniem to nic się nie da zrobić. No bo jestem w takim, a nie innym położeniu. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak można w bardzo tani sposób zbudować sobie instalację fotowoltaiczną i korzystać z dobrodziejstwa darmowego prądu. Z tym, że o tym, o czym dzisiaj będę mówił, to nie będzie to instalacja na działkę. To będzie instalacja on-gridowa dla tych wszystkich, którzy mają mały balkon albo chcą sobie założyć coś, a nie do końca wiedzą jak. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Te panele, ja je kupowałem w 2018 roku. Były na dachu przez jakieś 2 lata, a później leżały sobie gdzieś w kącie. No i tak właśnie sobie tutaj zarosły. To są bardzo malutkie panele. To są panele, tak jak tutaj widzicie, 100-watowe. Napięcie otwartego obwodu jest 21,6 V, czyli to się bardzo dobrze składa, ponieważ urządzenie, z którym to będzie pracowało, minimalne napięcie, jakie potrzebuje, żeby w ogóle pracowało, to jest 16 V. I tutaj zobaczcie, jest tabliczka znamionowa, to jest EcoFlow Stream mikroinwerter firmy EcoFlow, tak jak tutaj zresztą widać, jest bardzo ciężki, jest aluminiowy, bardzo ciężki inwerter. W zestawie przychodzi ten kabel, oczywiście bez tej wtyczki, ponieważ w UK no nie można bezpośrednio do gniazdka podłączać tych mikroinwerterów. I co jeszcze jest w zestawie? No jest fajnie, jest zapakowany, bo ma takie 2 paczuszki. Ja najpierw myślałem, że inwerter jest w tej mniejszej paczce, ale w tej mniejszej paczce były po prostu kable. Są 4 kable do przedłużenia tych stringów DC i 1 długi kabel do podłączenia do sieci. Ja tymczasowo, ze względu na to, że no tak jak tutaj widzicie, jest cień, nigdzie w ogródku nie mam jeszcze słońca. Ja nie będę ich czyścił. Ja je wezmę tak jak one są, przeniosę je do przodu do domu. Zobaczcie, one są w fatalnym stanie. Ten jak ten, ale ten tutaj jest porośnięty jakimiś algami. Tutaj coś widać zjadało te algi. Tutaj zresztą też. Pewnie jakieś ślimory. I podłączymy ten mikroinwerter tymczasowo na kablu do wtyczki i zobaczymy, czy to będzie działało. I o kosztach, ile to kosztowało, powiem Wam na końcu, ponieważ no, tak jak mówię, to nie można mówić, że to są panele nowe, ale niestety są w bardzo złym stanie technicznym, są brudne po prostu, więc trochę mi zajmie, żeby je wyczyścić, ale zrobimy coś takiego, że najpierw podłączymy te panele w takim stanie, w jakim one są. Jeden jest mniej brudny, drugi jest bardziej brudny i zobaczymy, ile one będą produkowały prądu w takim stanie, w jakim są. Dobra, to ja idę podłączać, a dla mnie to trochę zajmie, u Was będzie o tako. No i zobaczcie, teraz taka sytuacja jest. Tutaj mamy już panele w pełnym słońcu. One są położone nie tak jak trzeba, bo słońce mamy tam, a spadek jest w tą stronę. I jaką mamy produkcję? Nie wiem, czy tu będzie widać. Prawie nic. 1 W z tego panela. Tamten panel nie produkuje absolutnie nic, ze względu na to, że jest strasznie brudny. No słuchajcie, próbowałem te panele tam z przodu, ale coś mi jeden nie działał. Przyniosłem je teraz tutaj, powieszę sobie je na płocie i
zacząłem sprawdzać napięcie, a ten ma piękne 18V, natomiast ten nie miał nic i zobaczcie, co jest w środku. Tutaj są dwie diody Schottkiego. Mam diody, wymienię w razie czego. A i tutaj jest jeszcze, o zobaczcie, to jest powód, dla którego to nie działa, bo ten kabel po prostu nie istnieje, ale tak jak mówię, patrzcie, te panele są z 2018 roku, więc zaraz coś szybciutko tutaj zrobimy i spróbujemy to podłączyć jeszcze raz. No i oczywiście słońce sobie zachodzi. Ten jeden panel, który był taki brudny, miałem problem z kablem, pokazywałem wam przed chwilą, ale jest jeszcze jeden problem z kablem. Jest jeszcze jeden problem z kablem przy samej wtyczce. Teoretycznie te wtyczki są hermetyczne, ale jak widać na załączonym obrazku, tylko teoretycznie. Nie wiem, czy złapię tutaj ostrość. No i oczywiście słońce postanowiło, że sobie pójdzie za chmury. Tam pokazywałem wam ten kabel po stronie paneli, tam w tej puszce był skorodowany, a tutaj jest druga część tego kabla po stronie konektora tego MC4. Teoretycznie te złączki powinny być hermetyczne, no ale jak widać na załączonym obrazku, na tym panelu w dwóch miejscach kabel był przeżarty. No ale musimy wziąć pod uwagę to, że te panele są z 2018 roku, więc to nie są najnowsze panele. Ja tutaj pokażę wam aplikację. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo odbić. W tej chwili te obydwa panele produkują 40 W, no więc dzisiaj nie pokażę wam, jak ten mikroinwerter pracuje. Pamiętajmy, że to są panele 100W, no i parę lat mają. 140 W w tej chwili. Co to robi? To daje nam to, że nasze obciążenie to takie stałe, które u mnie jest zazwyczaj na poziomie 1000 W. Dzisiaj może troszeczkę mniej, no będzie zredukowane. Bo jeżeli tutaj mamy 130 W, to jeżeli wyłączę to tutaj o 130 W pójdzie do góry, to będzie 960 W ten base load, tak? To takie stałe obciążenie. Teraz tak, jeżeli chodzi o koszty. Ten mikroinwerter kosztował mnie 99 funtów. Razem z mikroinwerterem przychodzą nam 4 kable DC, od razu z wtyczkami MC4, tak? I przychodzi nam dosyć długi kabel, do którego trzeba założyć wtyczkę. W Polsce można to zrobić na wtyczce, w Anglii nie. W Anglii nie można legalnie takiego mikroinwertera podłączyć bezpośrednio do gniazdka. Natomiast cała Europa nie ma z tym żadnego problemu. Panele możecie sobie kupić z drugiej ręki. Wiadomo, ten mikroinwerter, ten konkretny model obsługuje panele do 600 W, czyli nawet te takie nowe panele spokojnie można pod nie podłączyć. Ważne jest tylko to, żeby napięcie otwartego obwodu nie przekroczyło 60 V, ale było większe niż 16 V, ponieważ tam są dwa trackery MPPT, dwa niezależne. One działają sobie całkowicie niezależnie, także jak jeden panel jest zacieniony, to nie daje po prostu prądu, a drugi działa normalnie. I tutaj jest sytuacja tego typu, że dwa paneliki będą was kosztowały co? 200 funtów. Mikroinwerter 100, 300 funtów. Za 300 funtów możecie mieć instalację, która będzie wam dawała 1200 W, 1,5 kW, tak? Ten kilowat nie pozwoli wam na zagotowanie
wody w czajniku, ponieważ czajnik będzie brał 2 kW albo 3, w zależności jaki kto ma czajnik. Natomiast spokojnie zdejmie Wam troszeczkę to obciążenie takie stałe, no bo lodówka, zamrażarka, jak ktoś ma, jakieś tam oświetlenie i te wszystkie urządzenia, które działają w tle, modem do internetu, to cały czas pobiera Wam prąd i teraz jest sytuacja tego typu, że w momencie, kiedy Wy nie będziecie mieli tego obciążenia na poziomie 1 kW z tego stałego, no to ta moc będzie wypychana do sieci za darmo. Chyba że sobie zarejestrujecie taki mikroinwerter i założycie dodatkowy licznik i będziecie sobie mogli tą sieć oddawać do sieci, sprzedawać ją. Ale to nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby. Więc w tym momencie tak naprawdę, żeby zredukować sobie koszty związane właśnie z zakupem energii elektrycznej, załóżcie sobie jeden panel i jeden taki mikroinwerter i to już obniży Wam koszty związane z energią. Oczywiście nie zabierzecie tej instalacji na działkę, bo akurat ten mikroinwerter nie będzie działał na działce, ponieważ on potrzebuje czuć częstotliwość i czuć napięcie, żeby zacząć działać, ponieważ ten mikroinwerter jest mikroinwerterem on-grid, czyli on potrzebuje widzieć sieć, żeby móc produkować prąd. Jeżeli będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej, no to ten mikroinwerter też nie będzie Wam produkował prądu, nie będzie działał. Natomiast ta sama firma produkuje jeszcze coś innego. Oprócz tych mikroinwerterów, oni mają takie pakiety bateryjne, gdzie wewnątrz wbudowane są 2 trackery MPPT, 2 ładowarki MPPT, plus przetwornica właśnie na 230 V i bateria. I w tym momencie już taką instalację będzie można zabrać sobie z sobą do samochodu na kemping, będzie można zabrać sobie na działkę i nawet w momencie, kiedy mamy nadprodukcję, jeżeli te nasze 2 panele będą produkowały więcej energii niż my zużywamy, to ta energia nie będzie odsyłana do sieci, tylko będzie magazynowana w tym malutkim magazynie energii, a później, nawet jeżeli nie będzie słońca, jak długo będziemy mieli zapas tej energii tam w tym akumulatorze, tak długo będziemy mogli sobie z tej energii korzystać. Oni robią różnej wielkości te magazyny. Robią też takie, które można stakować, to znaczy kupuje się ten moduł, który jest droższy razem z kontrolerami MPPT i z inwerterem, a później dokupuje się tylko do tego same baterie, same pakiety. To wygląda bardzo ładnie, to jest malutkie. Fakt, kosztuje, no bo trzeba zapłacić około 1000 funtów. Jak tutaj mamy 100 funtów za mikroinwerter i powiedzmy tam następne 100 funtów za jeden panel to jest 200 funtów, no to tam ten panel będzie dalej nas kosztował to 100 funtów, ale takie urządzenie z akumulatorem no już będzie nas kosztowało około 1000 funtów, chociaż są w tej chwili, mają promocje i można kupić je za około 700 funtów, takie 1000 watogodzin wydaje mi się. Nie patrzyłem dokładnie, bo ja nie będę sobie kupował takiego urządzenia, ponieważ no ja mam trochę większe potrzeby, trochę większe wymagania, ale jak dzisiaj mówimy o tych tanich rozwiązaniach i o tych rozwiązaniach takich szybkich, gdzie nie trzeba za dużo kombinować. Można, słuchajcie, podpiąć taki magazyn pod ładowarkę do samochodów elektrycznych gdzieś tam na stacji benzynowej czy na autostradzie, jak gdzieś jedziecie i kończy Wam się prąd. Da się, działa, no i jest pięknie, no tylko że kosztuje. No to nie są urządzenia już te
z najtańszej półki. Czyli reasumując, 2 panele, maksimum 200 funtów. Jeden mikroinwerter, 99 funtów w tej chwili, a jak ja go kupowałem, bo ja kupiłem go normalnie tak jak każdy jeden człowiek kupuje, idzie na stronę, klika i kupuje, to oni mają tam taki program, że jeżeli coś się u nich kupi, można ich polecić znajomym i wtedy ci znajomi dostają 10% upustu i jakiś tam procent idzie dla tego, co poleca. Nie pamiętam dokładnie, zostawię wam link w opisie do filmu. Z tym, że to z góry chciałem zaznaczyć, że nie jest to materiał w jakikolwiek sposób sponsorowany. W komentarzach pod poprzednim filmem zarzucaliście mi, że powiedziałem, że mikroinwertery mogą porazić prądem, jeżeli wtyczka zostanie wyciągnięta z gniazdka. Mówiliście, że niektórzy z was mówili, że mikroinwerter potrzebuje widzieć sieć, żeby produkować energię. I ja się zgadzam z wami. 99% mikroinwerterów jest urządzeniami on-gridowymi, to znaczy muszą być podłączone pod sieć elektroenergetyczną i nie są w stanie pracować wyspowo. Za wyjątkiem jednego urządzenia. Mikroinwerter z serii IQ8 jest urządzeniem, które może pracować off-grid bez dostępu do sieci elektroenergetycznej. On sobie stawia swoją sieć. Potrzebne są do niego dodatkowe urządzenia. Potrzebne jest urządzenie, które robi wyspę z domu, żeby to pracowało. Niemniej jednak taki mikroinwerter będzie podawał napięcie, nawet jeżeli sieci nie widzi. On sobie sam swoją własną sieć tworzy. Także dlatego mówiłem, że jak ktoś dotknie do takiej wtyczki, to może zostać porażony. Ja muszę edytować bardzo mocno te filmy, ponieważ inaczej one byłyby bardzo, bardzo długie i nikt by tego nie oglądał i tak niewiele osób ogląda. Ponieważ ja nie mówię, że wszystko da się zrobić bardzo tanio, i nie mówię, że nie trzeba wydawać pieniędzy na zabezpieczenia. Bezpieczeństwo przede wszystkim, także tutaj nie ma, że boli. Jeżeli chcemy, to musi to pracować bezpiecznie. Dzisiaj mówiliśmy tylko i wyłącznie na temat tego jednego rozwiązania, na temat takiej szybkiej, taniej instalacji on-gridowej, która pozwoli nam ściąć to nasze obciążenie, ten nasz pobór energii taki bazowy, nie pozwoli nam na zniwelowanie pików. On jest mniejszy oczywiście, bo ten stały poziom energii, który zużywamy, będzie zmniejszony. Natomiast jeżeli chcielibyśmy już coś takiego, co da nam trochę więcej tego prądu i trochę więcej tej energii, którą będziemy mogli wykorzystać już do obcięcia tych najwyższych pików, tych największych pików, to o tym sobie porozmawiamy przy okazji następnego filmu. Teraz jeszcze jest taka rzecz. Pozwólcie, że pokażę wam jedno urządzenie. Te panele, które w tej chwili pracują z tym mikroinwerterem, ja kupowałem w 2018 roku i w tym samym czasie, w tym samym roku kupiłem takie urządzenie. Ono jest jeszcze cały czas dostępne na rynku, jeszcze cały czas można tą ładowarkę kupić. To jest ładowarka MPPT, przetwornicą DC-DC. To jest step-up konwerter tutaj. Co on robi? On potrzebuje niższe napięcie paneli niż napięcie akumulatora. Więc jeżeli będziemy mieli akumulator 24V albo 2 akumulatory 12V i jeden taki panel 18V, to taka ładowarka spokojnie będzie w stanie naładować nam ten akumulator. To jest 10A ładowarka, więc jeżeli panel będzie w stanie dostarczyć nam 10A, ta ładowarka, i to jest ładowarka MPPT, nie PWM, ta ładowarka spokojnie nam ten akumulator powolutku będzie sobie tam ładowała. I w tym momencie, zobaczcie, to w tej chwili kosztuje około 20 funtów. 20 funtów
to jest 100 zł. Ładowarka MPPT 10 A na wyjściu i jest w pełni konfigurowalna, to znaczy możemy sobie skonfigurować napięcie, z jakim będzie ładowała nam akumulator. Jeżeli chcemy mieć taki system, który będzie nam pracował off-gridowo, tak, czyli gdzieś tam na działce czy w kamperze, no to weźmiemy sobie taki panel, jeden panel wystarczy. Weźmiemy sobie taką prostą ładowarkę MPPT, 20 funtów, naprawdę 100 zł. Nie ma problemu najmniejszego, nawet jeżeli się zepsuje, to wydaje mi się, że tańszej ładowarki, która jest programowalna, na rynku nie znajdziecie. I możemy sobie do tego dokupić najprostszy inwerter, taki jak ten tutaj. To jest inwerter, który czeka tutaj właśnie na testy. Będziemy robili testy tego inwertera i jeszcze jednego innego również. I mamy instalację, prawda, off-gridową. Nie zapomnijmy o bezpiecznikach, nie zapominajmy o zabezpieczeniach. Oczywiście pomiędzy baterią a inwerterem bezpiecznik musi być na wyjściu z tego inwertera, jakaś eska, cokolwiek, żeby was nie zabiło. Już na wejściu z panel, jeżeli to będzie jeden pojedynczy panel, i to będzie niskonapięciowy panel, bo musimy mieć niskonapięciowy poniżej 24 V, jeżeli będziemy używali tą ładowarkę, no to już tutaj nie boimy się o to, że zabije nas napięcie czy prąd stały właśnie z paneli, ponieważ tam to napięcie na tym panelu będzie napięciem bezpiecznym. Musimy pamiętać jedną rzecz. Panel jest zawsze aktywny i tutaj się mówi live. Różnica potencjałów zawsze jest obecna na przewodach. Jak długo jest na zewnątrz słońce. I to nie musi być pełne słońce. Jakiekolwiek światło na zewnątrz będzie powodowało to, że ta różnica potencjałów na zaciskach tych DC na panelu będzie tam występowała. Tutaj mamy w tej chwili prawie że pełne słońce. No i panel, ten mikroinwerter produkuje. Już nie jest pełne słońce, już spada. No widzicie, bardzo pływa, bo panele są bardzo stare i ich wydajność jest taka, jaka jest. No ale czasami jest powyżej 100 W. Całkiem sympatycznie to wygląda. Tutaj jest pokazana sprawność tego panela, no i widać, że średnio jest 50%. No i już 1 pens zaoszczędzony i 6 gram dwutlenku węgla. No więc tak jak widać tutaj, to ta produkcja pływa, no bo chmury. No i panele są tylko 100-watowe. Słuchajcie, 100 W na panel z 2018 roku i on jeszcze daje 50 W. Super. Ja zamówię sobie jeszcze panele takie 600-watowe i podłączymy któregoś pięknego razu te panele 600-watowe i zobaczymy, jak ten mikroinwerter będzie się wtedy zachowywał. Jaki jest problem z tym mikroinwerterem? Problem z tym mikroinwerterem jest taki, że Victron nie będzie w stanie tym mikroinwerterem sterować. Gdyby to był mikroinwerter Enphase'a, to Victron mógłby częstotliwością sieci spowodować to, że ten inwerter by przestał produkować albo zmniejszył produkcję. Dlaczego to jest ważne? W sytuacji takiej, jak ja mam w tej chwili, gdzie poziom naładowania baterii jest na poziomie 88%, to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ ten mikroinwerter i tak produkuje sieć na potrzeby bieżącego zużycia. Natomiast w momencie, kiedy akumulatory będą naładowane w 100%, Victron normalnie powie dla swoich kontrolerów MPPT: słuchajcie, ja już nie potrzebuję prądu, możecie teraz sobie odpocząć
I to samo spróbuję zrobić dla wszystkich innych elementów, które produkują prąd i są podłączone do tej samej sieci, czyli zwiększy lub zmniejszy częstotliwość sieci i to da sygnał dla tych urządzeń, że mają przestać produkować, żeby nie przeładować baterii. Natomiast ten EcoFlow nie ma takiej opcji. Tam niestety on nie słucha częstotliwości i jest urządzeniem takim, które nie powinno być teoretycznie stosowane razem z innymi inwerterami. To jest takie samodzielne urządzenie, które powinno być niezależne. Znaczy można kilka takich inwerterów czy mikroinwerterów mieć w instalacji i one będą ze sobą rozmawiały, natomiast nie można tego łączyć z innymi producentami. A jak widzicie u mnie w tej chwili, ja z sieci prawie nic nie biorę, sieć tam jest, bo musi być. Natomiast cały dom jest zasilany z inwerterów tutaj, z tych multiplusów, i dodatkowo mamy w tej chwili podłączony ten mikroinwerter, który czasami działa, a czasami nie działa. Także słuchajcie, na dzisiaj to tyle, bo to miało być bardzo króciutki film na temat jednego z rodzajów tanich instalacji fotowoltaicznych, które mogą być instalowane na przykład na balkonie. Bardzo popularne w Niemczech. 2 panele, 1 mikroinwerter i nic innego nie potrzebujecie. Panele są niskonapięciowe, nie są w stringu, to są pojedyncze panele podłączone. Jeden panel do jednego kontrolera MPPT, drugi panel do drugiego kontrolera MPPT, kawałek kabla do gniazdka. W Polsce dozwolone, w Anglii do gniazdka nie, ale można podłączyć na tablicę z zabezpieczeniami. I tak jak mówię, koszt 99 funtów mikroinwerter, a panele możecie sobie jakie chcecie. Nawet używane nie ma to znaczenia. Zawsze to będzie coś produkowało. Zawsze będzie jakiś z tego zysk. I szybkość zwrotu też oczywiście będzie dużo wyższa, dużo szybciej to się zwróci niż taka instalacja full wypas, tak, z magazynami energii i z dużymi inwerterami. Z tym, że musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli wasz pobór prądu będzie mniejszy niż wydajność tego systemu, który budujecie, to ta nadwyżka będzie stracona. Ona zostanie wyeksportowana do sieci i wy nic z tego nie będziecie mieli. Chyba że założycie dodatkowe urządzenie, dodatkowy licznik, który też kosztuje i ten licznik będzie sprawdzał wasze obciążenie i w tym momencie zamiast wysyłać tą nadwyżkę za darmo do sieci, ten mikroinwerter przestanie po prostu produkować, zmniejszy produkcję i będzie produkował tylko tyle, ile wy używacie prądu. Ale to jest następne tam 100 funtów. I w tym momencie nie wiem, czy gra jest warta świeczki, ponieważ moim zdaniem to jest energia za darmo. Jak wypchniecie te parę wat do sieci, nic strasznego się nie stanie, nawet jeżeli nikt wam za to nie zapłaci. Także na tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Następnym razem porozmawiamy sobie troszeczkę o czymś innym. Jeszcze nie wiem o czym. Znaczy wiem o czym. Będziemy podłączali 3 różne inwertery. Victrona Multiplusa 48V, tego, którego wam tutaj pokazywałem, tą szarą skrzynkę, który jest 3 kW i 24V. I będziemy mieli jeszcze jeden inwerter, który zamówiłem. To będzie inwerter 48V i 5 kW, ale chiński, taki beztransformatorowy. I to, co będziemy sprawdzali sobie, to
ile takie inwertery biorą prądu, jeżeli nie są obciążone, czyli ile tak naprawdę musimy zapłacić tego podatku, w cudzysłowie oczywiście podatku od używania takiego urządzenia. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, komentarze, uwagi, to bardzo proszę na dole, tam da się coś wpisać. Ja zapraszam na następny odcinek. No i oby słońce świeciło i panele produkowały prąd. Na razie.